Za nami całe lato spędzone w Maladze. Doświadczyliśmy miasta w pełni, korzystając z jego wszelkich uroków. Jak naprawdę wygląda codzienność w środku sezonu? Kiedy warto zaplanować urlop na Costa del Sol? W tym filmie podzielę się z Wami moimi przemyśleniami po 3 miesiącach życia w Maladze i pokażę Wam coś ekstra. Za nami 3 miesiące w Maladze, ale przede wszystkim cały letni sezon spędzony w Hiszpanii. I chociaż na ulicach w dalszym ciągu można obserwować tłumy turystów, ten czas wakacyjny zbliża się już ku końcowi. Przez ten cały okres bardzo dużo zwiedzaliśmy, odkrywaliśmy, jedliśmy oczywiście i doświadczaliśmy Malagi. Powiem szczerze, że wiele takich aspektów mnie zaskoczyło, wielu przemyśleń się nie spodziewałam i ja miałam jakieś takie swoje wyobrażenia dotyczące Hiszpanii, natomiast głównie bazujące na dotychczasowych doświadczeniach z Cypru. I po miłych niespodziankach Malagi jestem bardzo ciekawa, co dalej i jak będą wyglądały kolejne pory roku i czym jeszcze Hiszpania mnie zaskoczy. Ale do rzeczy. Wbrew temu, czego dowiedzieliśmy się przed przyjazdem tutaj, lato nie było przeraźliwie upalne. Temperatura nie przekraczała 35 stopni. Najgorętszym miesiącem okazał się być sierpień. Korzystaliśmy wówczas najczęściej ze sprzyjającej plażowaniu pogody. Ku naszemu zaskoczeniu, pomimo tłumów turystów, przez całe lato plaże nie były nadmiernie zatłoczone. Nie odczuwaliśmy ścisku i braku przestrzeni, co stanowiło dla nas zaskoczenie po Cyprze czy innych południowych destynacjach, gdzie spędzaliśmy dotychczas wakacje. I pamiętam ten czas, kiedy ciężko nam było znaleźć miejsce nie tylko na plaży, ale również kąpiąc się w morzu, czuliśmy się po prostu jak sardynki w puszce. W Hiszpanii na szczęście tego uniknęliśmy, może ze względu na fakt, że plaże tutaj są naprawdę bardzo duże i szerokie, a woda jest dość chłodna. I zauważyliśmy generalnie, że Hiszpanie raczej stronią od takich morskich kąpieli i większość osób chlupiących się w wodzie stanowią po prostu turyści. Widok nieskalanej słońcem zieleni przez całe lato był dla mnie kolejnym zaskoczeniem. Roślinność Malagi do tej pory zachwyca intensywnością kolorów. Wystarczy udać się na spacer do parku, żeby zaobserwować paletę odcieni zieleni. Jestem bardzo ciekawa, jakie barwy zdominują tutejszą roślinność w kolejnych miesiącach. Co więcej, Malaga jest naprawdę bardzo czystym miastem i ja zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno znajdą się osoby, które powiedzą w du byłaś, gu widziałaś, ale widzieliśmy Swede całkiem sporo i uwierzcie mi, Malagę na tle innych południowoeuropejskich aglomeracji wyróżnia naprawdę wysoki poziom czystości. Ale co więcej, podczas tych miesięcy w Hiszpanii bardzo dużo zwiedzaliśmy i znaleźliśmy wiele ciekawych, mniej popularnych perełek. Trafiliśmy na przykład do znajdującej się w oddalonej o 20 km od Malagi Benalmadenie stupę, będącą największą świątynią buddyjską zachodniego świata. Ale to tylko jedno z wielu miejsc na naszej liście andaluzyjskich destynacji. Częścią z nich już się z Wami podzieliłam w poprzednich filmach, a inne na pewno Wam jeszcze pokażę. Eksplorowaliśmy również lokalnie i każdego tygodnia odkrywaliśmy kolejne niepopularne, a niezwykle urokliwe zakątki Malagi. Ale wracając jeszcze na chwilę do czystości Malagi. Ja niemalże każdego dnia obserwowałam na ulicach osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i owszem, na pewno znajdą się takie dzielnice mniej atrakcyjne pod tym względem i nie można jeść z chodników, ale naprawdę ten poziom jest wysoki. Hiszpanie na przykład uwielbiają celebrować hucznie wszelakie święta, szczególnie te religijne, i wychodzą wówczas tłumnie na ulicę i za każdym razem po takim wydarzeniu następnego dnia jest bardzo czysto i jest to dla mnie pewnym takim zaskoczeniem. A teraz moja ulubiona kwestia, czyli jedzenie. Poznawaliśmy rozmaite smaki tutejszej kuchni. Testowaliśmy w miarę możliwości liczne miejsca serwujące m.in. słynne hiszpańskie tapas. Bazując na informacjach z różnych źródeł,
Zrobiliśmy całkiem porządne rozpoznanie i wyciągnęliśmy ciekawe wnioski. I może nie odkryliśmy Ameryki, ale zauważyliśmy, że im więcej turystów w restauracji, tym gorsza jakość jedzenia. My nie należymy absolutnie do wytrawnych smakoszy czy osób o arystokrackich podniebieniach, ale uwielbiamy pysznie zjeść i zauważyliśmy, że o wiele większe wrażenie wywarły na nas miejsca gastronomiczne, gdzie stołowali się lokalsi. Znaleźliśmy kilka takich bardzo fajnych knajpek, w których myślę, że przez najbliższe miesiące będziemy jadać i będziemy im wierni. Zwiedzaliśmy również lumpeksy. Ja jestem ogromną fanką second handów i uwielbiam kupować ubrania z drugiej ręki, którym mogę nadać drugie życie. Ale szmateksy w Maladze to vintage shopy, a ubrania w nich sprzedawane to towar luksusowy, którego ceny potrafią być znacząco wyższe od tych dostępnych w sieciówkach. I jakbym miała to wszystko podsumować, to teraz rozumiem, dlaczego tak dużo ludzi wybiera Costa del Sol jako wakacyjną destynację. Ja zawsze do Hiszpanii podchodziłam tak sceptycznie, raczej wybierałam inne miejsca w Europie, które wydawały mi się o wiele bardziej ciekawe i które moim zdaniem miały o wiele więcej do zaoferowania i teraz mogę przyznać, że byłam w ogromnym błędzie. Hiszpania jest przecudowna, jest różnorodna i ja cały czas odczuwam niedosyt. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że niestety nie udało nam się w ubiegły weekend odwiedzić jaskini Cueva de Nerja, ale nadrobiliśmy to i w doborowym towarzystwie mojej mamy, która spędza u nas tydzień, pojechaliśmy do jaskini. Jaskinia zrobiła na nas naprawdę ogromne wrażenie. Moja mama, która odwiedziła już nieco więcej miejsc niż my w podobnym klimacie, stwierdziła, że Cueva de Nerja urzekła ją najbardziej. My bilety kupiliśmy w cenie 16,50 z tego co pamiętam euro za osobę i w cenie też tego biletu był wstęp do Muzeum Nerja, znajdującego się już w centrum miasteczka Nerja. Więc bardzo Wam polecam, jeżeli jesteście w Maladze czy w innym andaluzyjskim mieście, to uważam, że jest to taki punkt, który koniecznie trzeba zobaczyć. I lato dobiega już powoli końca, chociaż absolutnie pogoda za oknem na to nie wskazuje. Ja już powoli czuję taki jesienny klimat, w związku z czym postanowiłam przygotować pierwszy jesienny przepis, a będą to dniowe pancake'i, więc zabieramy się za robotę. Pokrojoną dynię gotujemy 20 minut na małym ogniu. W misce łączymy sypkie składniki: mąkę, 2 łyżki cynamonu, 2 łyżki cukru brązowego i odrobinę proszku do pieczenia. Do odrębnego naczynia wbijamy 2 jajka, wlewamy około 200 ml mleka sojowego i dodajemy 2 łyżki jogurtu sojowego. Ja użyłam takiego o smaku waniliowym. Całość mieszamy i dodajemy aromat waniliowy. Ugotowaną dynię przekładamy do blendera i blendujemy na gładką masę. Łączymy ze sobą mokre składniki, mieszamy, dodajemy sypką mieszankę i znów mieszamy. Dodajemy jeszcze odrobinę mleka, co by nasze ciasto nie było zbyt gęste.
I z gotowej masy smażymy nasze pankejki. Obserwujemy, jak ciasto rośnie i pyk na drugą stronę. Gotowe pankejki układamy jeden na drugim, by ostatecznie polać je odrobiną miodu. Voilà! W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że przygotujecie pankejki z tego przepisu. Polecam z całego serca, naprawdę. My się zajadaliśmy ze smakiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!